Witam serdecznie na kanale TFWM. Dzisiaj gość bardzo specjalny, gość z Hiszpanii, współtwórca, współzałożyciel, jeden współwłaścicieli TFWM, Robert Błąkała. Witam Ciebie bardzo serdecznie. Hola, hola, buenos días. Hiszpania widzę, dopisuje. Pogoda, powiedz ile stopni? Widzę, że przynajmniej koło 20. No, ponad 20 chyba nawet, no ale ostatnie dni takie trochę pochmurne mamy, ale i tak nie ma co narzekać, bo spokojnie można w krótkim rękawku i w krótkich spodenkach chodzić i w porównaniu do Islandii, no to czujemy się jak w raju tutaj, można powiedzieć. Jesteś koło Jerez, Monte Castillo, to jest południe Hiszpanii? Tak, no. Generalnie jesteśmy w takim, no Jerez to nie jest duże miasto, żyje tam może ponad 200 000 ludzi, no to duże, nieduże, mówię jak na Hiszpanię, nie jest duże, a my ogólnie stacjonujemy w takiej miejscowości Monte Castillo, to jest taka miejscowość typowo zrobiona pod golfiarzy i też motorzystów. Jest tutaj specjalny tor dla ścigających się na motorach. Słychać czasami właśnie jak jeżdżą, ćwiczą i tak dalej. Też się jakieś tutaj większe turnieje odbywają. No i też jest ten hotel dostosowany właśnie do drużyn piłkarskich, które mogą właśnie przyjechać na obozy. Naprawdę warunki są mega świetne. Muszę przyznać, że po pierwszy raz w życiu trenuję w takich warunkach. Może grałem 2-3 mecze w całym życiu na takiej murawie, jaką mamy tutaj do treningów, także no muszę przyznać, że jest tip-top. Lepsze płyty niż Wisafjordur i Njarðvíku? Tak, zdecydowanie. No, naprawdę, no tutaj można rozłożyć się na trawie, przykryć się kocem i przespać całą noc, nie? Tak jest wygodnie. Tutaj mam Twoje fotki. Powiedz mi, ten chłopak z Twojej drużyny, kto to jest? A to jest Jose, to jest nasz nowy zawodnik z Hiszpanii. Akurat pisaliśmy, jak z nim wracałem z treningu, bo mamy jakieś 10 minut na nogach do boiska. I akurat razem wracaliśmy i wczasnęliśmy sobie fotkę i ci wysłałem. No fajnie to wygląda, no takie dywany można powiedzieć, dywany piłkarskie, bardzo ładnie. Trenują tam zespoły też z Hiszpanii? W tym momencie nie, ale przyjeżdżają tutaj na obozy, bo mają zdjęcia tam nawet w hotelu. Widzisz, mogłem też zrobić na przykład Barcelona, Real Madryt też tu na jakieś zgrupowania przyjeżdżają, byli, bo mają zdjęcia i tam w hotelu jest to uwiecznione, jak przebywali na jakichś zgrupowaniach, także wydaje mi się, że jest to dość popularny resort dla drużyn. No i z tego co wiem, no to jest tutaj też dużo drużyn, ale w innym troszkę okresie niż teraz, nie? Bo jak wiadomo w Europie głównie już ligi się dawno zaczęły i sezon trwa, a w tym momencie no to jest to dobre okienko na obóz dla właśnie klubów skandynawskich, może Norwegia, Islandia, ale z tego co wiem, to co roku tutaj przyjeżdżają drużyny ze Skandynawii, także jest oblegany resort. Zaczęliśmy troszeczkę temat od tyłu, ale przecież ty jesteś tam na zgrupowaniu ze swoim nowym klubem, z którym za chwilę w kwietniu zaczniesz granie w piłkę. Selfos, spadkowicz z pierwszej ligi do drugiej. Chciałbym, żebyś opowiedział, bo tak nie rozmawialiśmy w sumie ze sobą, jak to się stało, że z Njarðvíka przeniosłeś się do Selfos i chciałbym ciebie o to zapytać właśnie, o tą przeszłość najpierw. No co, no mój były stary, nowy trener pociągnął mnie za sobą, można powiedzieć. Już ma zaufanie do mnie zbudowane, 2 awanse zrobiliśmy razem w Wisafjordur, w Estrii i w Njarðvíku. I taki sam cel ma tutaj. Zapytał się mnie, czy właśnie chciałbym dołączyć do zespołu i pomóc mu w awansie. Jest to młody zespół, szukał kilku doświadczonych zawodników, ponieważ widać, że zespół głównie opiera się na młodych zawodnikach i potrzebują troszkę doświadczenia. Powiem szczerze, że
Zdradzę też tutaj, że miałem inne oferty i już nie tylko jako piłkarz, ale też jako trener bramkarzy, tylko że wiązało się to z tym, że musiałbym zakończyć grę w piłkę i byłem blisko podjęcia takiej decyzji, no ale kiedy zadzwonił do mnie Biatni, mój były trener, on jest dość mocno znany i lubiany na Islandii, no to jak to głoszą legendy, nie można powiedzieć mu nie i odmówić, więc się zgodziłem i myślę, że to też dla mnie jest takim fajnym celem życiowym, żeby zrobić z nim 3 awanse i zapisać się w takiej historii, nie? No bo to jednak byłoby coś fajnego i myślę, że w przyszłości fajnie byłoby wspominać taki hat-trick z jednym trenerem, z którym udało mi się osiągnąć w 3 różnych klubach. To miejsce, w którym miałbyś pracować już jako nie piłkarz, to było gdzieś związane z Reykjavikiem, Keflavikiem, Njarðvíkiem? Reykjavik, tak, Reykjavik, no Reykjavik, no myślę, że mogę powiedzieć drużynę Trotur Reykjavik. Już miałem ofertę na stole, tak naprawdę już byłem wszystko dopięte i dogadane na ostatni guzik, już zależało tylko od podpisu, no i gdzieś tam Biatni dzień wcześniej, na drugi dzień miałem podpisywać kontrakt, Biatni do mnie zadzwonił dzień wcześniej, no i wyszło jak wyszło, że jednak jeszcze chcę pograć, chcę kontynuować grę, zobaczymy jak długo, ale na razie się czuję na siłach, wydaje mi się, że jestem w świetnej formie w tym momencie. Wiadomo, że troszkę zmęczenie jest teraz, no bo jesteśmy na obozie, ale myślę, że jeszcze jako bramkarz mogę chwilę pograć i dałem sobie jeszcze szansę, żeby jeszcze troszkę dołożyć do swojej przygody z piłką. Czyli gdyby on zadzwonił 2 dni później, już by nie było tematu? No myślę, że nie. Myślę, że jakbym już tam podpisał kontrakt, no jedynie by wchodziło w grę rozwiązanie tam kontraktu, ale myślę, że w takie coś bym się nie bawił, bo jeżeli się czegoś podejmuje i już coś dopinam, no to raczej mi się w takie rzeczy, raczej że tak powiem, moja godność mi nie pozwoliła na to, żeby gdzieś że tak powiem, podjąć się rękawic, a następnie je odłożyć, to nie leży w mojej naturze. Wiesz co, jeszcze chciałbym wrócić do Njarðvíku, bo w tamtym sezonie zdobyliście dużą rzecz, no bo byliście jednak jednym z kandydatów po tym początku, później było troszeczkę lepiej do spadku, utrzymaliście się w pierwszej lidze kosztem właśnie Selfoss. Sprawdzałem dzisiaj, ja nie wiem, czy nie decydowała jedna bramka na korzyść Njarðvíka, że Selfoss spadło, ale powiedz mi, w Njarðvíku nie walczyli o ciebie, o to, żeby z tobą przedłużyć kontrakt, albo no nie wiem, no cokolwiek. Nie, tak szczerze nie było żadnego odzewu ze strony Njarðvíka. I tyle po prostu. No coś się skończyło i tak dalej. Wydaje mi się, z tego co mi się udało dowiedzieć, no to po prostu pierwszy trener miał inne plany, jeżeli chodzi o zespół. Taką decyzję podjął. Dziwiło mnie też to, że po prostu nie zostało mi to w jakikolwiek sposób zakomunikowane i tak dalej, tym bardziej, że no można powiedzieć, że trochę swojego życia piłkarskiego spędziłem w Njarðvíku i też zajmowałem się tam szkoleniem młodzieży od 2 lat, tak na 100%, więc myślę, że jakąś tam cegiełkę do tej historii Njarðvíka dołożyłem, no ale to jest życie, no idziemy dalej i ja oczywiście jestem mega wdzięczny klubowi, bo tak naprawdę on mi dał pierwszy raz szansę tutaj na Islandii przyjechać, w ogóle zaistnieć na Islandii i potem naprawdę fajne czasy przeżyłem, poznałem dużo fajnych ludzi, także ja tutaj naprawdę nie ma żadnej urazy i tak dalej. Jedyne co mogę powiedzieć, to że liczyłem na troszkę inne pożegnanie, no ale tak to jest w piłce nożnej, a też już życie mnie nauczyło, że po prostu no, czasem tak jest i trzeba się skupiać na chwili obecnej albo na jakichś tam celach przyszłościowych, a nie na tym, co było i co jest za nami. Kończąc już temat Njarðvíka, zdobyłem sobie taką statystykę. Przed rozmową z tobą zagrałeś 81 meczów ligowych tylko. 81 meczów ligowych, czyli to przeliczając tak na polski sezon, to rozegrałeś niemal 3 pełne sezony. Dużo bardzo zdrowia zostawiłeś, bo to był awans do pierwszej ligi,
była pierwsza liga na początku, jak grałeś, więc mnóstwo zdrowia, na pewno zapiszesz się na kartach historii. A jeszcze jedną statystykę ci dam. W Islandii w samych meczach ligowych dla Njarðvíka i Westy rozegrałeś 114 meczów. Mega duża liczba. Jak dojdą te mecze Pucharu Ligi, to będzie gdzieś, myślę, około 130, ponad 130 meczów. Kupa meczów i historii twojej zostawionej już na Islandii. No tak, tak. Ja myślę, że teraz w tym momencie, o ile się nie mylę, no to mam 147 oficjalnych meczy rozegranych, wliczając to Puchar Ligi i Puchar. W tym jest na pewno ponad 100 dla Njarðvíka, bo w zeszłym sezonie dostałem nawet statuetkę za 100 oficjalnych meczy rozegranych w Njarðvíku. Nie wiem dokładnie ile było rozegranych, ale na pewno ponad setka. Dla samego Njarðvíka. Piękna liczba. Selfoss, twój nowy klub właśnie, o którym mówiłem, Spadkowicz z drugiej ligi. Już troszeczkę wyprzedziłeś moje pytanie. Cel jest powrót szybki. Chciałbym cię na początku zapytać, czy twoim kolegą klubowym jest nadal Gary Martin? Nie, z tego co wiem, to tak naprawdę ja się z nim nie widziałem od przyjazdu. Nie trenuje z nami w ogóle. Wiem, że ma wolną rękę w poszukiwaniu klubu. Co prawda wiąże go jeszcze rok kontrakt z Selfossem, ale no klub, zarząd, trener nie widzi go w zespole na przyszły sezon i Gary na pewno nie będzie z nami przynajmniej na ten moment kontynuował gry. A jeżeli zostanie w Selfossie, no to raczej nie będzie w ogóle brany pod uwagę, jeżeli chodzi o pierwszy skład. Rozumiem. Okej, Garego zostawiamy. Powiedz mi, jaka to jest drużyna? Dużo Islandczyków? Są obcokrajowcy oprócz ciebie? Jak to wygląda? Tak, no większość jest Islandczyków. Tak naprawdę mamy 4 obcokrajowców, w tym 1 teraz doszedł, środkowy obrońca, w tym 3 Hiszpanów, w tym ja, Polak. I to jest wszystko. Raczej tutaj już nie będzie żadnych innych wzmocnień na ten moment. Ostatnio podpisaliśmy Jose, środkowego obrońcę, i to by było chyba na tyle na ten moment. Co mogę powiedzieć o Islandczykach, co mnie zaciekawiło w Selfossie i zrobiło takie mega wrażenie, to, że ci młodzi Islandczycy tutaj naprawdę mają duży potencjał, gdzie na przykład w Njarðvíku, jeżeli przychodził do nas zawodnik z Anaflokur, tak, czyli to jest jakby wiek starszy juniora, no to jednak oni troszkę odbiegali umiejętnościami od tych zawodników z pierwszego zespołu, a tutaj widać, że ci zawodnicy mają naprawdę duży potencjał i wiadomo, że brakuje doświadczenia, to gdzieś tam było widać w tych meczach przedsezonowych, ale myślę, że z biegiem czasu to doświadczenie przyjdzie i będziemy naprawdę silnym zespołem w drugiej lidze. To też nie jest tak, że mamy powiedziane, że tak szybki awans mamy zrobić i tak dalej. Nie, jest to projekt 2-letni. Na taki też czas ja podpisałem kontrakt, z tego co wiem, Biatni, pierwszy trener, tak samo ma kontrakt na 2 lata, ogólnie cały sztab ma podpisane 2-letnie kontrakty i przez te 2 lata mamy po prostu wrócić na szczebel Lęgiu Davidin ponownie. Więc masz spokojną głowę, wiesz, że za rok dalej będziesz ich piłkarzem, możesz dalej się rozwijać, ten zespół może się rozwijać. A ja mam takie pytanie już, mieszkasz w Selfoss? Tak, no w Selfoss mieszkam, no. Naprawdę mega fajne mieszkanie dostałem. Mieszkam w Selfoss. No i tak to wygląda. A powiedz mi, jak wyglądają boiska, jak wyglądają obiekty, bo ja pamiętam, jak grałeś w Westry, oglądałem większość tych meczów wtedy, jak grałeś i właśnie graliście z Selfoss, to pamiętam ten stadionik, ale jak wyglądają obiekty? Opowiedz. Nie, no obiekty naprawdę są mega, muszę tutaj pochwalić Selfoss pod tym względem i nie mogłem narzekać w Njarðvíku. W Westry troszkę brakowało nam, prawda, takiej hali, gdzie moglibyśmy trenować w zimie, no a tu jest wszystko, jest hala, jest sztuczne boisko, mówię o hali, oczywiście zadaszonej ze sztuczną murawą, jest główna płyta podgrzewana, o czym nie wiedziałem, dowiedziałem się jak przyjechałem tutaj, że ta płyta jest podgrzewana, plus mamy 3 jeszcze boiska trawiaste do treningu i tak dalej. To wiadomo, że to jest klub. Sorry, miałem teraz połączenie jakieś, ja się rozłączyłem. Nie wiem, czy przerwało nas, czy nie? Jest okej.
wiadomo, że to nie jest tylko klub piłkarski, bo to też jest lekkoatletyczny, też mają piłkę ręczną i Wiele sekcji. wiele sekcji ogólnie. No ale widać, że stoi to na wysokim poziomie. Mają dużo zdolnych lekkoatletów, którzy zdobywają medale. Piłka ręczna też jest na wysokim poziomie, bo grają w ekstraklasie. Piłka kobieca też jest tutaj tak samo. Co prawda w tamtym roku niestety spadli z ekstraklasy i teraz też budują zespół na młodych zawodniczkach, ale no naprawdę, jeżeli chodzi na przykład pod względem moim, gdzie ja chcę iść w kierunku szkolenia młodzieży gdzieś w przyszłości, to naprawdę Selfos ma bardzo duży potencjał pod tym względem. A powiedz mi, ta szkółka twoja bramkarska, którą miałeś w Niardwiku, została tak jakby przeniesiona razem z tobą w inne miejsce? Jak to wygląda? Tak. Ja ją zabieram po prostu ze sobą do Selfosu. Zaczynam tutaj od maja, ruszam ze szkółką ponownie, zaczynam od takich seminariów bramkarskich, żeby po prostu zaznajomić rodziców, dzieci, na jakiej zasadzie to wygląda, jak to funkcjonuje. Mam w planach takie 3 seminaria w lecie. Też tak tutaj jestem dogadany z klubem, że po prostu z całą organizacją i ze wszystkim po prostu pomogą mi i zrobimy to tak, żeby było właśnie dopięte na ostatni guzik. Także no już nie mogę się doczekać, jak będę mógł z tym ruszyć tutaj na 100%. I też oczywiście mam jeszcze innych klientów z Reykjaviku, z Niardwika, chociaż z Niardwika może być problem z dojazdami, bo jednak jest kawałek drogi. Tak myślę, że Reykjavik myślę, że będę dalej kontynuował pracę z dziećmi z Reykjaviku, którzy uczęszczali na zajęcia do mojej szkółki. A powiedz mi, coś zostawiłeś takiego fajnego po sobie, coś co czujesz w Niardwiku, jeżeli chodzi o tę szkółkę? Jakieś talenty wyrosły spod twojej ręki albo coś takiego, co daje ci znaki? Tak, na pewno jest jeden chłopak, który poczynił bardzo duże postępy, współpracował ze mną od samego początku, Arner Palsson. Jest to młody chłopak, on ma dopiero 13-14 lat, także to jest jeszcze melodia przyszłości, ale naprawdę jego zaangażowanie, jego podejście i tego, jak się rozwijał nie tylko bramkarsko, ale też gdzieś tam powiem w tym młodym wieku mentalnie, jak podchodził do rzeczy, to naprawdę wróżę mu ciekawą, oczywiście jak wszystko się potoczy dobrze, bo wiadomo, że zdrowie musi dopisać i inne rzeczy, ale wróżę mu naprawdę ciekawą przyszłość, jeżeli będzie to kontynuował i tak dalej. Z tego co wiem, to też jest dalej zainteresowany treningami ze mną, znajdziemy na pewno jakąś tam wspólny czas, żebyśmy mogli kontynuować przynajmniej raz, może 2 razy w tygodniu, jak się uda, w okresie letnim treningi. I też jeżeli chodzi o klub, o Niardwik, no to myślę, że też w pewnym stopniu otworzyłem im troszkę oczy, że trening taki specjalistyczno-bramkarski jest potrzebny dla młodych bramkarzy i naprawdę dając im tą możliwość, oni mogą robić mega duży progres i wyróżniać się na tle innych bramkarzy, którzy po prostu tego nie mają, bo na Islandii troszkę niestety muszę powiedzieć, że szkolenie młodzieży, jeżeli chodzi o bramkarzy, kuleje, chociaż widzę, że pomału się to zaczyna zmieniać, ale i tak musi być większy nacisk w moim mniemaniu większy nacisk po prostu na szkolenie młodych bramkarzy, bo to jest jednak całkiem inna pozycja i muszą jakby być szkoleni inną drogą. Mhm. A kiedy zaczyna się twoja praca w Selfos odnośnie szkółki? Kiedy to będzie? Kiedy początek? W maju ruszam. Okej. Są jakieś już zapytania rodziców, dzieciaków? Jest coś takiego, czy jeszcze za wcześnie? Tak. Już są jakieś zapytania i tak dalej, ale na początku, tak jak mówię, uzgodniłem z klubem, że przyjechałem tutaj w lutym, daliśmy sobie te 3 miesiące na taką aklimatyzację, poznanie klubu i tak dalej i po prostu od maja ruszamy już ze szkółką, z seminariami i tak dalej i będziemy po prostu też to rozwijać. A powiedz mi teraz, jak jesteście na obozie, to ilu z tobą jest bramkarzy z Selfos? 1, 2?
Ilu was jest? Jest nas dwóch. Było nas 3 bramkarzy, ale jeden właśnie odszedł teraz, trzeci bramkarz do Framu, młody chłopak, 16 lat, więc mamy wakat na trzeciego bramkarza i z tego co wiem, no to szukałem po prostu jakiegoś młodego chłopaka, takiego, który będzie mógł grać w Anaflokur i trenować z nami. Także na razie są poszukiwania. Mamy też trenera bramkarzy, który jest na full etat, jest na każdym treningu z nami, też jest tutaj na obozie. Młody trener bramkarzy, ale jest też trener bramkarzy w U17 w reprezentacji Islandii. Bardzo cenię sobie z nim współpracę, ponieważ jest bardzo otwarty i też już posiada pewną wiedzę i myślę, że razem łącząc to ja jako jeszcze grający bramkarz, już sam z jakąś wiedzą na temat treningu bramkarskiego plus jego wiedza, czuję tak, że możemy stworzyć coś fajnego tutaj. To są młodzi chłopacy, Islandczycy, ci bramkarze? Tak, no ten drugi bramkarz też jest 18 lat, ma 19 chyba teraz, będzie miał jakoś, niedługo ma urodziny. Z tego co mi mówił, jak z nim rozmawiałem, no także można powiedzieć, że młodzi chłopacy. Także no ja tutaj muszę troszkę przekazywać mojego doświadczenia. A powiedz mi, jak wygląda twój dzień w Hiszpanii na obozie? Jak to wygląda? Ile macie treningów? Ale jeszcze wrócę tylko do poprzedniego pytania. Czy pytałeś, czy trener bramkarzy jest młody, czy to pytałeś o bramkarzy generalnie? O bramkarzy, piłkarzy. O bramkarzy, piłkarzy, okej, no to tak to wygląda. Trener bramkarzy też jest stosunkowo młody, no bo 24 lata, no to jak na trenera bramkarzy to też naprawdę jest młody, ale nóżkę ma ułożoną, to jest najważniejsze, Okay. że nóżkę ma ułożoną, więc na jego strzały na treningach i na rozgrzewce nie mogę narzekać, bo naprawdę jest okej. Ale już nie gra w piłkę? Nie gra. On już typowo w wieku tam 21 lat postawił na to, żeby się rozwijać jako trener bramkarzy, więc 100% kładzie na to nacisk. Mhm. Chciałem właśnie zapytać o ten dzień, te twoje dni w Hiszpanii odnośnie treningów, jak to wygląda? No to tak, no przylecieliśmy w sobotę, rano mieliśmy wylot, o 8 wylatywaliśmy z Keflaviku, wylądowaliśmy w Hiszpanii jakoś przed południem, lot, nie wiem, trwał może ze 4 godziny, jakoś tak. A dokąd leciliście z Keflaviku? Do Jerez. Okej. Do Jerez, bezpośredni lot, także spoko. I tak naprawdę z Jerez 20 minut autobusem byliśmy w hotelu, także no wszystko jest blisko, połączenie sprawdzone. Biatni, nasz pierwszy coach już tutaj był wcześniej, dlatego też polecił to miejsce, żebyśmy tutaj właśnie taki obóz zorganizowali i odbyli. I w sumie mu się nie dziwię, bo naprawdę no ja jak przyjechałem pierwszy dzień i tak dalej, wszystko, jedzenie, pokoje, mogę też za chwilę pokazać, jak to wygląda. Mieszkamy w takich domkach przy hotelu, jest główny też hotel, w hotelu też jest afterlanding, inna drużyna z Islandii. O proszę. No to byli też chłopaki, no bo przecież się znamy, byli też u nas, rozmawialiśmy, no to powiedzieli, że lepsze warunki mamy tutaj w tych domkach, nie? I to też muszę potwierdzić, że naprawdę no nie ma na co narzekać. Okej, a jak wygląda dzień treningowy? Ile macie treningów? Jeden? 2 razy dziennie trenowaliśmy, dzisiaj mieliśmy tak naprawdę ostatni trening, bo jutro już wylatujemy z powrotem do Islandii. 2 razy dziennie trenowaliśmy, w środę mieliśmy tylko sparring, to wtedy nie trenowaliśmy 2 razy dziennie, a tak to 2 razy dziennie i dzisiaj mieliśmy też taką, można powiedzieć, fany gierkę na młodzi, na starszych. Byłem oczywiście w tej drużynie starszych. PSL-em niestety nie mogłem wbić się w młodszą drużynę. No i wygraliśmy 4-1, ale to było tak bardziej już pod fan. Co prawda graliśmy 2 razy 35 minut, więc było troszkę intensywnie, ale no tą gierką zakończyliśmy obóz. Dzisiaj jeszcze mamy taką integrację wieczorem i jutro wylatujemy po południu, po obiedzie mamy lot do Islandii. Jesteś najstarszym zawodnikiem w kadrze Selfos? Chyba drugim. Jest jeszcze jeden taki Islandczyk. On co prawda nie przyleciał z nami na Islandię, bo akurat mu się dzieciak rodził w tym tygodniu, miał termin,
Nie wiem, czy się urodził, czy nie. Jeszcze nie doszło do nas żadne info, no ale wiem, że musiał być blisko rodziny, bo jednak no wiadomo, że są sprawy ważne i ważniejsze. Ligę zaczynacie już praktycznie za chwilę, w kwietniu, bo to jest początek kwietnia. To też bardzo fajnie, bo od razu już taki będziecie mieli, tak mi się wydaje, taki przeskok z tego obozu. A jeszcze chciałem Cię zapytać, bo ja nie pamiętam, czy w Niardwiku i w Westii mieliście obozy zagraniczne? W Niardwiku nie mieliśmy, a w Westry mieliśmy zaplanowany, co prawda, no bo ja byłem tak naprawdę 1,5 sezonu. W pierwszym sezonie przyjechałem w połowie sezonu, no to drużyna już była po obozie i po połowie rozegranych meczy w lidze, więc no siłą rzeczy no nie było szans, żebym się udał na obóz w Westry. No później tak mieliśmy w planach, mieliśmy zabukowane, nawet chyba tutaj, z tego co pamiętam, ale właśnie COVID wtedy wypadł i no, został anulowany obóz jakoś tydzień przed. To się wszystko wydarzyło, więc też nie pojechaliśmy na obóz wtedy. No. A z Niardwikiem nie mieliśmy obozów, mieliśmy bardziej takie integracyjne wyjazdy do Anglii, gdzie oglądaliśmy mecze i bardziej ten czas był spędzany tak, żeby po prostu zrobić dobrą atmosferę niż skupianie się na treningach. To jest Twój trzeci klub na Islandii. Chciałem Cię zapytać, jak patrzysz na chłopaków, już jesteś z nimi kilka tygodni, jak patrzysz na ten zespół, widzisz, że to może być coś fajnego, coś dobrego, co powstaje w Selfos? Po spadku. Tak. Muszę przyznać, że pierwsze w ogóle, co mi się rzuciło w oczy, to, że rozmawiając tutaj z zarządem i z ludźmi w ogóle, co pracują tutaj w klubie, to naprawdę oni mają pojęcie o piłce, wiedzą, jak to powinno funkcjonować i naprawdę pod tym względem mnie mega zaskoczyli, że naprawdę profesjonalnie podchodzą do rzeczy. Druga sprawa, młodzież. Naprawdę widzę tutaj w tej młodzieży duży potencjał. Tak jak mówię, no wiadomo, że troszkę tego doświadczenia jeszcze brakuje, ale jeżeli chodzi o umiejętności i zaangażowanie tych młodych chłopaków i jak podchodzą tutaj do sprawy, no to naprawdę może w przyszłości być tu kilku zawodników, którzy mogą nawet, mogę śmiało powiedzieć, mogą stanowić o przyszłości reprezentacji Islandii, bo mamy tutaj kilku zawodników, którzy grają w młodzieżowych reprezentacjach i cały czas grają, nie jest to tak, że mają jakiś epizod, tylko cały czas rozgrywają i są gdzieś podstawowymi zawodnikami w tych drużynach. Więc no to o czym świadczy i myślę, że Selfos ma pewien plan, który ma sens i który ja, jeżeli bym miał coś do powiedzenia w tym klubie, to byłbym bardzo przychylny tej drodze, którą oni teraz obrali. Wiesz co, tak ty powiedziałeś o tej reprezentacji Islandii, chciałem delikatnie tylko odbiec od tematu. Byłeś zaskoczony wynikiem Islandczyków z Izraelem? Troszkę tak, przyznaję, że troszkę tak. I to nie tylko ja, bo nawet Islandczycy byli zaskoczeni, że tak udało się wygrać, bo tutaj też jak rozmawiałem z chłopakami, no to mówili, że że teraz to nasza reprezentacja nie gra tak dobrze jak kiedyś i tak dalej. Raczej się nie spodziewali, że może pójść tak łatwo, niełatwo, nie wiem, bo nie oglądałem meczu. Ale no, wynik świadczy o tym, że raczej Islandia była lepszym zespołem w tym meczu, gdzie Izrael to nie jest jakaś reprezentacja do bicia, Estonia. tylko jest dokładnie, choćby jakby porównać nawet z Estonią. Więc cieszę się, gram w tym kraju, więc cieszę się, że reprezentacja też ma szansę tak samo jak Polska i tego im życzę. Wiesz, co jest najciekawsze? Że Islandczycy we wtorek, a raczej chyba w poniedziałek przylecą do Polski. Mecz z Ukrainą finałowy będzie we Wrocławiu. A faktycznie. No, to ciekawe. Tylko, że no wiadomo, że 95% stadionu będzie za Ukrainą, bo Wrocław to jest 70 km od Lubina, to ja to miasto znam jak własną kieszeń, ma bardzo mnóstwo Ukraińców, ale to nie ma znaczenia. Ja myślę, że Islandczycy na tym podejściu i na tym, co zrobili, dla mnie to jest coś wielkiego, co oni zrobili w Izraelu. 50-50 dla mnie, 50-50, a patrząc na formę Gudmundsona, bo on strzelił 3 gole w Izraelu,
to naprawdę to jest gość, który może ich poprowadzić do wielkiego sukcesu, więc fajnie. My tak samo, my mamy moim zdaniem szansę tak samo, 50/50 z Walią, oni tak samo i fajnie, ja się też bardzo cieszyłem, bo sprawdzałem wynik i zauważ, że oni przegrywali z Izraelem 1-0, a zdobili mega wynik. Słuchaj, Tak, tak. chciałem cię spytać teraz o TFWM, no oboje delikatnie, ja delikatnie, dzięki wam w tym siedzę, mega mam radość i też tobie tutaj na kanale osobiście chcę podziękować, Hubertowi jeszcze to tobie też osobiście, to znaczy osobiście, na razie przez kabelki, może kiedyś jak się spotkamy osobiście, to tobie też bardzo dziękuję za to, bo to jest dla mnie też rozwój w tym, co robię, w tym, co kocham przede wszystkim. Chciałem cię zapytać, czy gra w piłkę nożną, teraz Selfos i TFWM to mogą być takie naczynia połączone, że ty też na przykład tym klubom możesz pomagać w sprowadzaniu zawodników do tych klubów? Wy. Michał, na początku chciałbym powiedzieć, że cała przyjemność po mojej, naszej stronie, że możemy z Tobą współpracować, bo wiem, że się mega rozwijasz to, co robisz, to nie jest to tylko coś, co robisz, bo nie wiem, bo nie masz co robić, tylko robisz to z pasją i robisz to, bo to kochasz. Tak samo jak my, zakładając tą agencję, po prostu działamy, bo każdego z nas łączy piłka i chcemy pomagać chłopakom, chcemy dawać im szansę, więc cieszę się, że i ty dołączyłeś z Asią do naszego projektu i możemy razem wzrastać, więc tutaj chcę też tobie podziękować z naszej strony, z mojej strony i powiedzieć ci, że cała przyjemność jest po naszej stronie. Dzięki. A wracając do twojego pytania następnego, to tak, jak najbardziej, no cały czas to jest łączone i gdzieś tutaj wiadomo, używamy naszych kontaktów, te kontakty są coraz większe, coraz więcej zaufania mamy ze strony klubów, tak jak tutaj też, co prawda przyjechał Jose, środkowy obrońca, nie jest to transfer przeprowadzony przez nas, ale byli inni zawodnicy, którzy mogli dołączyć tutaj na środkowego obrońcę przez nas. No niestety wybrali co prawda jeden zawodnik był blisko podpisania kontraktu, no ale wybrał inną opcję pozostania w rodzinnym kraju. Nie był to Polak, mogę otwarcie powiedzieć, był to Litwin z przeszłością Polskiej Ligi Polskiej, pierwszej Ligi Polskiej ale i wybrał po prostu inną opcję, no i wtedy pojawił się Jose, więc wzięli Jose, ale myślę, że jest to dobry ruch ze strony Selfos, bo naprawdę chłopak ma ciekawe CV, jeżeli chodzi o Hiszpanię, w Villarreal się wychowywał i też pierwsze wrażenie, jakie na mnie zrobił, to naprawdę muszę przyznać, że jest bardzo dobrym zawodnikiem. A powiedz mi, ile ma lat? 25, 24. A to może to spokojnie. A powiedz mi, taki dzień z życia biura TFWM, czy to już jest tak, że to do was już bardziej dzwonią, bo przecież wasz początek musiał wyglądać tak, że to wy bardziej zabiegaliście, wy się musieliście rozwijać, teraz pewnie jest inaczej, że to właśnie ludzie do was dzwonią. Jak to wygląda? Jestem sam ciekaw. To zależy. Jeżeli chodzi o zawodników, no to tutaj bardziej od początku było tak, że to zawodnicy się do nas zgłaszali. Inaczej było z klubami, co prawda, że to my musieliśmy gdzieś o te kontakty do klubów zabiegać, a teraz muszę przyznać, że troszkę się ta piłeczka odwróciła i to już kluby się do nas same zgłaszają. Po prostu no już wyrobiliśmy sobie jakąś markę przez ten okres czasu, od kiedy jesteśmy na rynku. I troszkę się to zaczęło zmieniać i teraz już same kluby się do nas zgłaszają i pytają o zawodników, czy możemy ich znaleźć potencjalnych zawodników na pozycje, które szukają. A są też kluby, albo może ludzie, albo zawodnicy, którzy zgłaszają się do was spoza Europy? Tak. No, działamy tak naprawdę na całą Europę, nie zamykamy się na nikogo. Mamy w swoich szeregach Hiszpanów, chłopaka z Argentyny, tak samo z Maroka nawet.
Także no, jesteśmy otwarci na wszystkie kraje, nawet mamy chłopaków z Anglii. Co prawda jeszcze nie przeprowadziliśmy transferu z angielskim zawodnikiem, ale no jest naprawdę, jest tego multum. Jeszcze mamy, co prawda mamy też bardzo dużo zawodników z Afryki, którzy się do nas zgłaszają, ale tutaj już jest większy problem, bo po prostu no, ciężko jest jakby klubom zapewnić takim zawodnikom transfer ze względu na to, że są to dość problematyczne sprawy z papierami. Okej. A taka pomoc wchodzi w grę, jeżeli chodzi nie tylko o piłkarzy, ale też o trenerów? Możecie pomóc trenerom znaleźć pracę? Tak. No, obecnie mamy podpisanych kilku trenerów, którzy chcieliby znaleźć klub w Skandynawii. Są to też polscy trenerzy. Jakbym tutaj wymieniał nazwiska, to znani, ale nie chcę tego ujawniać, bo też nie mam pewności, czy po prostu oni by chcieli, żeby coś takiego wyszło w tym momencie i na tym etapie. Te osoby, które się do Was zgłaszają, mają świadomość, przede wszystkim chodzi mi o piłkarzy, mają świadomość tego, że często to będzie się wiązało też z pracą, oprócz grania w piłkę. No tak. Czy oni mają świadomość? No tak. Mają. No tak, no myślę, że sobie zdają z tego sprawę. No to też jest tak, że gdzieś tam na początku rozmawiamy z tymi zawodnikami i przedstawiamy, jakie są sprawy i też badamy sprawę, czego oni oczekują, bo są zawodnicy, którzy oczekują tylko i wyłącznie grania w piłkę i grania profesjonalnie i na takie opcje też oczywiście my jesteśmy otwarci. Tak samo jesteśmy otwarci dla zawodników z niższych lig, gdzieś tam nie chcę mówić ze słabszym CV, ale po prostu na zawodników, którzy chcą to łączyć z pracą i zarabiać czasami większe pieniążki niż chłopacy, którzy tylko grają. I w większości przypadków tak jest w Skandynawii. Dlatego no, na jednych i drugich się otwieramy. Tak samo właśnie możemy to mówić oficjalnie, jesteśmy połączeni z agencją Artura. Artur też jest u nas też w agencji i ma też swoją agencję i jeżeli chodzi o jakiekolwiek profesjonalne transfery, to wszystko po prostu idzie przez Artura, bo jest to licencjonowany agent, bardzo miła osoba, mam nadzieję, i profesjonalna, mam nadzieję, że też u Ciebie niebawem zagości na kanale i będziesz go mógł poznać, tak już dobrze. Bardzo chętnie. Powiedz mi, Artur działa z Polski? Tak, Artur działa z Polski. Artur wszystko tak naprawdę działa z Polski. Artur tak naprawdę załatwia każde sprawy, które ja albo Hubert nie moglibyśmy się zająć ze względu na czas i też doświadczenie, którego jeszcze tak nie mamy. On już działa w tym zawodzie dość długo i myślę, że sukces, no myślę, że można już powiedzieć pomału, że jest to jakiś sukces, że udało nam się to stworzyć, że to funkcjonuje, jak funkcjonuje, no to też na pewno skróciło nam to bardzo dużo tą drogę, którą musielibyśmy przejść, żeby znaleźć się na tym etapie dzięki doświadczeniu Artura, które włożył w agencję. I też dodam od siebie, że na razie to było kilka osób, z którymi rozmawiałem tutaj na kanale TFWM, ale oddźwięk tych osób w stosunku do Was jest mega pozytywny i często pojawia się takie słowo pomoc, że Wy naprawdę zrobiliście dużo dobrego i pomogliście tym ludziom delikatnie czasami w zakrętach życiowych, piłkarskich, nie wiem, no jak to nazwać, bo to też trzeba jasno sobie powiedzieć, że to często zdarzają się osoby, które są na delikatnych zakrętach. No tak, no to właśnie był nasz główny cel, żeby takim chłopakom pomagać, no bo też się zdarza, że nie wiem, chłopak z 3. Ligi Polskiej, z 4, nie wiem, dzwoni do jakiegoś agenta i chce, żeby mu pomóc, no a ten agent nawet na niego nie zwrócił uwagi i powie mu, no słuchaj, no wiesz, no nie załatwię ci nic, nie, z tym CV, albo no moje ręce są, albo gdzieś tam moje kontakty są ograniczone do zawodników tam powiedzmy z wyższej półki i tak dalej, chociaż ja nie chcę to tak rozgraniczać, że ktoś jest wyżej, ktoś jest niżej. No, ale no z takimi odpowiedziami się
spotykają, a my jesteśmy otwarci dla każdego. Jeżeli możemy komuś pomóc i możemy na przykład komuś załatwić granie w piłkę łączone z pracą, albo na przykład tylko pracę, a granie jako podtrzymywanie tego hobby, a być może jeżeli wszystko się potoczy dobrze, no to jeszcze mogą zarabiać jakieś pieniążki z tego, no to dlaczego nie? Dlaczego nie? Wiadomo, że taki wyjazd dla chłopaka, który grał w czwartej, trzeciej lidze i zarabiał stawki, wiadomo, jeżeli chodzi o Polskę, to wyjazd do Islandii no potrafi zmienić życie. Do tego ten atut jest niesamowity w postaci robię to, co lubię, kocham dalej i do tego na kilka godzin idę do pracy i mam dodatkowy dochód i to są duże pieniądze, patrząc na Skandynawię, przez pryzmat Polski. No, obaj wiemy, jak płacą mniej więcej kluby, właśnie mówisz, trzecia, czwarta liga, ale nawet w drugiej, pierwszej lidze często są problemy finansowe. No właśnie, no to jest to. No to był na przykład powód, dla którego ja wyjechałem na Islandię, Sam zresztą bo wiesz. co z tego, że w kontraktach no, miałem pieniążki takie, za które mógłbym godnie sobie żyć w Polsce i pewnie odkładać, ale ja tych pieniędzy nie widziałem często, nie? I fajnie, że był kontrakt, fajnie, że była troszkę więcej na papierze niż minimalna krajowa i pieniążki, za które można było fajnie żyć, jak się tych pieniążków nie widziało, nie? Dlatego tutaj Islandia, jak wjechałem na Islandię i odkąd jestem na Islandii, ani razu nie miałem takiego problemu, żeby ktoś z miesiąca na miesiąc po prostu należne pieniążki mi zapłacił, no to po prostu jestem zadowolony i też pozwoliło mi to tak spokojnie się rozwijać na też innych płaszczyznach. Taka stabilność finansowa i myślę, że to jest takie pewne dla każdego chłopaka, który by wyjechał, bo co by się nie wydarzyło, czy skończy grać w piłkę i tak dalej, ma takie same możliwości i nic się nie zmienia w tej kwestii, może dalej godnie żyć, fajne pieniążki zarabiać i po prostu pewien taki status życiowy zachować. Tak, i taka stabilność, o której mówisz, i spokój z tyłu głowy. Ja jeszcze tylko powiem Ci ciekawostkę, nie wiem, czy o tym wiesz, ale na przykład Twój były klub, w którym byłeś, który grał wtedy w pierwszej lidze Wigry Suwałki, dzisiaj są na 5. szczeblu. Zniknęły z mapy piłkarskiej Polski. I to też potwierdza, że różne są te sytuacje w polskich klubach i te sfery finansowe no nie do końca są dograne. No dokładnie. No tak to u nas wygląda i też to jest, powiem szczerze, z biegu czasu i z doświadczenia mogę powiedzieć, że jeżeli ktoś gra w drugiej lidze polskiej, w trzeciej lidze polskiej i robi to całe życie i na przykład w drugiej lidze polskiej, w trzeciej w większości klubów też są jednak profesjonalne kontrakty, nie? Także ci chłopacy nic więcej nie robią poza grą w piłkę. Co się dzieje, kiedy oni kończą grać w piłkę, nie? Wtedy pojawia się pytanie, Problem. co dalej, nie? Co dalej, nie? No bo co, można iść do zwykłej pracy, no ale zwykłej pracy nikt ci nie zapłaci nie wiadomo ile, przynajmniej na początek. No i też jest troszkę już wtedy, no już wiek i tak dalej, już nie jesteś tak młodą osobą, bo powiedzmy, że gra się w piłkę no zależy to różnie od sytuacji życiowych, no ale powiedzmy do 30 któregoś roku życia, no i fajnie byłoby mieć jakąś alternatywę. I myślę, że kraje skandynawskie to dają, bo właśnie przyjeżdżając z takiego klubu, mając pracę, to nawet kończąc grać w piłkę, ty już w tej pracy masz doświadczenie, masz zrobione staże, może w międzyczasie awansujesz na kolejne stanowiska i po prostu ten pułap zachowujesz i dalej jesteś tak naprawdę w tym samym miejscu i nic się nie zmienia. I jeszcze możesz dalej awansować i rozwijać się jako człowiek, bo też poznajesz język, poznajesz nowych ludzi, także to wszystko ewoluuje wraz z doświadczeniem, więc no jak dla mnie to jest bardzo dobra droga do obrania, jeżeli chodzi o przyszłość. Macie takie sygnały od tych zawodników, że naprawdę są wam wdzięczni i mega zadowoleni, albo nawet są tacy, którzy mówią, kurczę, wiąże przyszłość z tym miejscem. Tak, no dużo chłopaków wspomina
wspomina o takich rzeczach, że właśnie ten wyjazd już traktują mega poważnie, już bardziej pod przyszłość, że chcieliby się zadomowić w tym kraju, gdzieś coraz bardziej wiążą przyszłość z pozostaniem na dłużej, zadomowieniem się, także no potwierdza to, że idziemy w dobrym kierunku i też oczywiście się rozwijamy wraz z nowymi doświadczeniami, ale taki pierwszy oddźwięk tego wszystkiego pokazuje nam, że podążamy w dobrym kierunku. Mega sprawa i super sprawa. Teraz takie pytanie do Ciebie, pytanie bomba. Czy cieszysz się na rywalizację na boisku z Twoim z kumplem, z którym tworzysz TFWM, między innymi z Hubertem na boisku? Reynir kontra Selfos? No będzie ciekawie. Ostatnim razem jak rywalizowaliśmy, to Hubert był górą, bo on awansował. My z Niardwikiem zostaliśmy w pierwszym sezonie, nie udało nam się awansować. Lotów, tak? Tak. Hubert był w Troturze. My wtedy mieliśmy troszkę gorszy sezon w Niardwiku, w następnym nadrobiliśmy to i awansowaliśmy. Mam nadzieję, że w tym sezonie, jeżeli awansujemy, to razem, a nie osobno. No tak. Mimo wszystko, że będziemy w tych klubach. No tak, bo chyba 2 kluby awansują, prawda? Tak. To fajnie. A jeszcze też ciekawa historia może być, że w tym meczu 2 polskich bramkarzy zagra jako jedynki. No, to prawda. No. Kuba też wyrobił sobie swoją pozycję w Rejnirze, bardzo go tam szanują, cenią, także cieszę się, że chłopak od nas, no i rodak też pokazuje, że polscy bramkarze to jednak dobrzy bramkarze i potrafią utrzymać pewien poziom. No i chyba jeszcze dojdzie do tego Leo z Marzlik, ta szybka nóżka, ofensywnie usposobiony zawodnik, też ciekawie może być. Tak. Muszę powiedzieć, że Leo w porównaniu do tamtego roku, jak go w tym roku zobaczyłem, to zrobił się już taki chłop, można powiedzieć. Widać, że nabrał siły. Tak. Widzę, że taką posturę już ma ciekawe i bardzo, bardzo się z tego cieszę, bo na początku jak przyjechał, to powiedziałem mu, na czym musi się skupić i w jakich gdzieś tam aspektach będzie musiał popracować i widzę, że wziął sobie to do siebie i teraz wygląda jak typowy Islandczyk. Super. Jeszcze go tylko na blond przefarbować. O kurczę, o proszę. No ja z Leo rozmawiałem rok temu, no to minęło sporo czasu. Tak. A słuchaj, możesz coś pokazać nam, jak jesteś na telefonie? Tak, no mogę pokazać. Nie wiem, czy nie da się Tutaj mamy trawka zielona, że fajnie, tu mamy taki tarasik. Zazdroszczę ci. Mamy taki tarasik, mogę też pokazać pokój, żebyście się nie przestraszyli, jak będzie po piłkarsku trochę. Tak jest, tak ma być. O kurczę. Tu mamy taki pokoik. Mega, jak hotel. Tak, no to nie, to jest jak hotel, ale chociaż lepiej niż hotel, zaraz pokażę dlaczego. Tu mamy łazienkę, wanna, prysznic. Są rękawice. Spoko. Rękawice się suszą po treningach. Już nie będą używane, także można tylko wysnąć i zapakować do torby. Tu mamy taki living room. Okay. Tutaj można sobie posiedzieć, ja tutaj na laptopie, jak mam coś do załatwienia, sobie załatwiam telewizorek, kuchenka, jakby ktoś Oczywiście restaurację mamy w hotelu, także tam się stołujemy, tutaj jest tylko tak, jakbyśmy chcieli sobie kawę przyrządzić czy coś. No i tutaj też jest taka druga łazienka, no jakby ktoś chciał skorzystać. I to jest twój, ty jesteś tu sam? Nie, ja jestem z jednym zawodnikiem, nie? Ale teraz go nie ma, gdzieś jest na tym, także. Aha. Także no tak to wygląda. I to są takie domki obok siebie, czy połączone? Tak, no to są takie domki obok siebie połączone, także każdy ma takie same warunki. Także tak to wygląda, jeszcze może mi się uda pokazać, tylko żebym połączenia nie stracił. Jest okej. No, dane mi się przełączy. Tam jest takie oddali, nie wiem czy widać, jeziorko. Czekaj, bo teraz właśnie ścięło. Dobra. Ścięło. No, bo może mi się przełączyć na dane. Co prawda na danych też by mi normalnie działało,
ale no mogłoby nas przerwać na chwilę, zanim by się przełączyło. No. A tak to Dobra, wygląda. No ale także fajnie, widać, no. że na warunki nie mamy, No mega. nie ma co narzekać. Jedzenie Mega, też naprawdę. naprawdę no, mega super, bardzo zdrowo gotują. Widać do wyboru. Można oczywiście też jeść troszkę gorsze rzeczy, jak ktoś lubi, ale są też zdrowe rzeczy, wszystko świeże, owoce A przede powiedz mi, wszystkim. a powiedz mi, na czym bazuje hiszpańska kuchnia? Właśnie jak jecie? Oni dużo, tak z tego co zauważyłem, makaronów takich tak, no coś połączonego z makaronami, tak dało się odczuć. Ja tak raczej za dużo makaronów nie jadam, więc takiej typowo może hiszpańskiej kuchni nie testowałem, chociaż byłem z chłopakami z Hiszpanii, zabrali mnie tutaj do Jerez w środę po meczu i byliśmy w takiej typowo hiszpańskiej restauracji. No to zjadłem takie typowo hiszpańskie jedzenie, ale jak miałbym się tak stołować codziennie, no to nie wiem, czy mi się w tej kamerce zmieści. Okej. Słuchaj, 51 minut gadamy w sumie. Jeszcze oczywiście tutaj standardowe moi goście, w tym oczywiście ty też, będziesz musiał przejść przez pomidora. No i pomidor będzie się składał dla ciebie tak jak dla każdego z 10 pytań. Tak, nie, bez rozdabniania się i masz tylko jednego pomidora. Myślę, że pytania dla ciebie takie jak je ułożyłem to, ale no dobra, zobaczymy jakie będą. I słuchaj, ja sobie przełączę scenę. Tu mamy twoje zdjęcia jeszcze raz i dodamy sobie pomidora. Jest, dobra. I pytanie pierwsze, ja czytam, ty odpowiadasz. UMF Selfoss będzie trzecim klubem na Islandii, z którym awansuje do pierwszej ligi. Tak, Z Islandią wiążę przyszłość, tę zawodową, jak i sportową. tak, Przyjdzie taki moment, że TFWM, tutaj literówka, TFWM będzie współpracowało z zawodnikami Ekstraklasy i pierwszej ligi. tak, Odkąd jestem na Islandii, tutejsze kluby piłkarskie mocno się rozwinęły. tak, Cieszyłem się z awansu Westy i Safjordur do Ekstraklasy islandzkiej. tak, Dołożyłem tam swoją cegiełkę w rozwój i budowę tego klubu. tak, Celem mojego klubu jest awans do pierwszej ligi islandzkiej. tak, TFWM z każdym rokiem idzie do przodu. Czuję, że rozwijamy się na wielu płaszczyznach. tak, Obóz zagraniczny w Hiszpanii jest na najwyższym poziomie. tak. I we wtorek wieczorem polska reprezentacja będzie świętowała awans na Mistrzostwa Europy. Tak. No to zgodnie ja też tak właśnie mówię, że Ale mam mi nadzieję. łatwiutkie pytania przygotowałeś. Widzisz, No nawet widzisz, pomidor tak. nie wykorzystałem. A widzę, że na sam koniec naszej rozmowy aż chyba słońce wyszło, albo mi się wydaje. Nie. Tak, tak. No troszkę, tylko takie zachmurzone, wiesz, to nie jest akurat Mhm. takie słońce, jak mieliśmy na początku tygodnia. Tak naprawdę od czwartku jest takie właśnie pochmurnie, ale nie pada, nie? Także nie pada, nie wieje. Także no jest super, nie? No tak jak mówię, nawet może lepiej, bo jak była taka żarówa i tak dalej, to też było ciężej się trochę trenowało, co tak było właśnie w poniedziałek, we wtorek. Jeszcze, że nie nałożyłem w pierwszy dzień SPF-a na twarz i jak wróciłem wieczorem do pokoju, to się przestraszyłem, nie? Jak patrzyłem w lustro, jak moja Naprawdę? buzia jest czerwona. No, Tak? tak mnie no ale na drugi dzień już od razu smarowałem, bo jednak też mocne słońce było, nie? Mhm. Jutro wylot macie o której? Jutro wylatujemy o 15, mamy wylot. Na Islandii powinniśmy być 18, bo jest jeszcze godzina różnicy między Islandią a Hiszpanią. Gdzieś 18 coś, po 18 będziemy na Islandii. A jak wyglądały jeszcze cię No chcę chyba, że sztorm spytać? będzie. Tak, właśnie. Jeszcze chcę cię spytać o to przed obozem. Trenowaliście w jakiejś hali, czy już na boiskach? Nie, już trenowaliśmy na sztucznej trawie, nie trenowaliśmy oczywiście na trawie, ale trenowaliśmy na zewnątrz. Muszę przyznać, że w Selfossie tak nie wieje jak w Keflaviku czy Njarðvíku.
także było spoko, ale też trenowaliśmy na hali 2 razy w tygodniu, plus jeżeli faktycznie była jakaś gorsza pogoda, było zimniej czy coś, no to trenowaliśmy po prostu na hali, nie? I mamy takie możliwości, to wykorzystujemy, ale jak jest dobra pogoda i boisko sztuczne też mamy naprawdę fajnej jakości, więc korzystamy z tego, nie? No bo jednak wiadomo, że na zewnątrz, na świeżym powietrzu zawsze inaczej. Wolisz grać na murawie tej naturalnej niż na sztucznej? Tak. No ja jednak lubię ten zapach świeżo ściętej trawy. Jednak dla bramkarza wydaje mi się, że jest wygodniej rzucać się na trawie. Nogi Zwłaszcza jak chyba. jest tona. No, tak samo jak tutaj, tak jak mówię, tutaj no to była sama przyjemność, nie? Tutaj bym żadnej piłki nie odpuścił, żeby się rzucić, a jeżeli czasami jest, wiadomo, nie? Jeżeli jest twardo czy coś i tak dalej, no to jednak czasami ciężej się zmusić, jeżeli nie jest to mecz, no bo jeżeli jest mecz, no to wiadomo, nie ma zmiły. A tutaj ale tak samo w Selfosie, czy sztuczna trawa i tak dalej, naprawdę jest dobrej jakości, nie można na nic narzekać. Urazy, mikrourazy omijały cię na szczęście. No właśnie miałem problem z 4 przed obozem. W meczu z Hałkarem grałem tylko 45 minut, coś mnie 4 zakuła. Obawiałem się, że może to być jakieś naderwanie i tak dalej, dlatego odpuściłem drugą połowę. Tak też podjęliśmy decyzję ze sztabem. Nie trenowałem przez parę dni przed obozem, ale na obozie już na 100% trenowałem i wszystko było ok, także myślę, że będzie dobrze. Nie czujesz już nic, że jest ok. Nie, już wszystko jest ok, wszystko jest perfekt. Super, bardzo Tobie dziękuję. 57 minut sobie pogadaliśmy. Myślę, że przebrnęliśmy przez wiele fajnych tematów dotyczących Twojej przygody z piłką i tej zawodowej. I super, no mega fajna sprawa. Wracasz na Islandię, tak więc przygotowujecie się. Zostało, nie wiem, około 10, kilkunastu dni. Święta wielkanocne przed nami, więc życzę Tobie wszystkiego dobrego, dużo zdrowia przede wszystkim. No, radości z tego, co robisz, bo fajnie, że jednak zostałeś jako zawodnik, bo teraz nawet nie wiedziałem, że była taka opcja, że już nie grasz w piłkę, a moim zdaniem 30 lat to co to jest dla bramkarza. No i super, no i co? Awansu do pierwszej ligi albo w tym roku, albo w przyszłym, ale żeby on był i żebyś miał radość i żebyś czerpał z tego radość. Razem z Hubertem, nie osobno. No oczywiście. Mimo, że w 2 innych zespołach to. Oczywiście, tego życzę. Rejnir też bardzo ciekawy projekt, fantastyczny zespół, przecież z wielką historią islandzkiej piłki, więc Selfoss niedawno pierwszoligowiec, więc mega fajna sprawa. Ja na pewno będę obserwował te wasze mecze, pojedynki i indywidualnie i też pewnie na kanał tutaj ja będę wrzucał to, co z wami się dzieje na boisku. Więc wszystkiego dobrego. Dzięki Robert za rozmowę. Spokojnej podróży z Hiszpanii do Islandii. Trzymaj się cieplutko. Pozdrawiam Wszystkiego ciebie. dobrego również. Wesołych świąt i jesteśmy na łączach. Pozdrawiam. Dzięki. Pozdrawiam.